Mówili mi, nie jedź tam. Więc oczywiście pojechałem. Do najbardziej konserwatywnego miasta w Libanie. To miejsce ma wiele twarzy. Ma wiele religii. Ma wiele kultur. Wjechałem tam na hulajnodze. To jedno z najstarszych miast w regionie. Spotykali się tu Fenicjanie, krzyżowcy i Osmanowie. Dziś to chaotyczne miasto portowe. Może najbardziej niedocenione w całym kraju. Ale to właśnie tutaj spotkało mnie dość dużo dziwnych rzeczy. Od razu zniknęliśmy z tamtego miejsca, naprawdę już miałem dosyć tego wszystkiego. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, jestem w Libanie, wciśniętym w niepokoje Bliskiego Wschodu, a na jego północy kryje się miasto, które wydaje się zwyczajne, aż do momentu, gdy tam trafiasz. No i tak się właśnie tutaj znalazłem w Trypolisie. Tutaj przynajmniej jest woda. Wydaje się. Nie jest chyba źle. No więc uważajcie na psy. Uważajcie mocno. Wczoraj wracając wczoraj z wieczorem, miałem niespodziewane spotkanie z belką na wysokości mojej głowy. To skończyło się dla mnie koziołkiem. Zaczęły mnie psy atakować i zakrzewioną twarzą je przegoniłem. Tak jest. Tak tu jest w Libanie. Ale moment! Skąd ta hulajnoga? W Libanie hulajnogi nie są czymś oczywistym. Nie ma ich w wielu sklepach. Trzeba szukać po zakamarkach miasta. Po kilku dniach poszukiwań, w wielu wiadomościach i próbach dodzwonienia się, trafię wreszcie na ofertę używanej hulajnogi. Pani mówi mi $40. Proponuję 20. Zgadza się. I nagle pojawia się ona. Moja hulajnoga. Ale skąd pomysł? To nie pierwszy raz, kiedy wyruszam w podróż na dwóch kółkach. Właściwie to przyjechałem ją całą Afrykę, z Kapszadu aż do Polski. Chcesz poznać tę historię? Link jest w opisie i w odnośniku do wideo. Jeśli odważysz się sprawdzić, oczywiście. A wracając do Bliskiego Wschodu, wyobraź sobie, co jakiś lokalny miejscowy snajper pomyśli sobie, patrzy mnie przez swój celownik. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انت ربي حبيبي 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 Ale jaki jest ten Trypolis? Już. Uspokój się. Już ci opowiadam. Przyjeżdżam do Trypolisu w nocy. Nie czuję się pewnie. Z pierwszego momentu jest przytłaczający. Może nawet groźny. Ulice są często brudne, śmierdzą, chaotyczne. Są pełne ludzi i pełne samochodów. Ale w tym kryje się magia Trypolisu. Każdy zakamarek, każda boczna uliczka tworzą niezwykłe ujęcia. To miasto podejrzane, różnorodne i nieprzewidywalne. I przez to niesamowicie ciekawe. W porównaniu z westernizowanym, nudnym, sztucznym często Bejrutem, Trypolis jest prawdziwy. Nie ma tu turystycznej fasady. Czasem brakuje elegancji, ale jest autentyczny. To właśnie w tym lubię. Na ulicach panuje zasada, kto większy, ten lepszy. A ja na mojej hulajnodze muszę być po prostu zwinniejszy. Po co hamulce, skoro jestem najszybszy? Przewiduję ruchy samochodów, skuterów, ludzi, psów. To uczucie nieustannego bycia w ruchu liczbym, ciągłej uwagi jest dziwnie ekscytujące. To wszystko sprawia, że Trypolis ma duszę. Nie udaje niczego. Nie próbuje być piękny dla turystów. Jest sobą. Czasem brudny, czasem nieprzyjemny, ale fascynujący. I ja właśnie czegoś takiego zawsze szukam. Myślę,
że poznaję już jego rytm. Ale Trypoli potrafi zaskakiwać w najmniej oczekiwanym momencie. To miasto nieprzewidywalne, pełne zwrotów akcji, które zdarzają się niezapowiedziane. Moja nowa hulajnoga za $20. Niestety w deszczu nie ma zbyt wielkiej przyczepności. I można się łatwo wykopertnąć. Ale jest bardzo solidna, bardzo solidna. Rozpadało się w Trypolicie, więc szukam płaszcza przeciwdeszczowego, który tutaj nie jest tutaj prosto. Nikt tego nie ma, więc tutaj pan dał mi taki worek z plastiku. Zrobił dziury i wsadził mi tam głowę. Szukam jednak czegoś większego. I jeszcze nie wiem, że tego samego dnia wydarzy mi się coś, co wydaje się tak absurdalne, że aż niemożliwe. Historia prosto z filmów akcji. Ale zanim o tym, spójrz, co tu dobrego można zjeść. Boże, te banknoty jest ich tyle, że ciężko połapać, co jest czym. Tyle. Każde przedziwne kwoty na nich z ilością zer przekraczających naprawdę smak, dobry smak. Ciężko się doliczyć, ciężko zrozumieć, co jest warte co. Panie, to jest dobre. To są naprawdę dobre. Fantastyczne. I pewnie kosztuje jakieś $2. No, to może 5. To jest takie tradycyjne danie, zazwyczaj oparte na ciecierzycy. Albo jest to hummus, albo coś pokrewnego. Z dodatkami, z chlebem. To jest dobre. Libańczycy słyną ze smacznej kuchni. To dopiero Syryjczycy. Tam jest dopiero Eldorado. Dużo mięty. Oliwki. No. Naprawdę pyszne. Nagrywam to w części muzułmańskiej. Pewnie myślisz, że Trypolis to tylko muzułmańskie ulice i bazary. Prawda? Mylisz się. Oj, mylisz się. Jest też zwarta chrześcijańska dzielnica. Mina. Nie spodziewałem się jej tutaj, oj nie. I ty? Ty pewnie też nie. Jest zupełnie inna niż reszta miasta. Spokojniejsza. Bardziej uporządkowana. Z wąskimi uliczkami, kamienicami i kościołami. Wszystko to wprowadza dziwny kontrast do chaosu reszty Trypolisu. Jaka mina jest naprawdę? Bardzo przyjemnie jest w tej części tutejszej, chrześcijańskiej częściowo, w Trypolisie, tuż przy brzegu. Klimat jest fajny, jest ciepło. Słońce przedziera się w przerwę między budynkami i mimo takiego ogólnego syfu ma to swój klimat. Trochę inny niż muzułmańska część. Ależ tutaj jest kabli. Zupełnie inna jest ta część chrześcijańska
bardzo grecka wręcz. Kościół tutaj prawosławny. Tutaj jest wejście do kościoła. Bardzo się to odróżnia od części islamskiej, arabskiej. Wąskie uliczki, niskie budynki w miarę. A te kable to trzeba tu uważać. I jechać do przodu. Kurde, tutaj wąsko. Mega przyjemnie. Mina wydaje się jak oaza obok chaosu Trypolisu. Spokojna, uporządkowana, a jednocześnie pełna życia. Ulice są tu wąskie, a kościoły wprowadzają niespodziewany spokój. Czuję się tutaj inaczej, jakbym nagle wszedł do świata równoległego, który jest częścią miasta, a jednocześnie zupełnie od niego odmiennym. W Minie dźwięki dzwonów kościelnych przenikają się z nawoływaniem z meczetów. Wsłuchaj się w to uważnie. Słyszysz? Odkrywać w tym coś dziwnego, ezoterycznego, mistyczną harmonię. Ale to tylko urywek rzeczywistości. Chcesz wrócić do reszty miasta, do jego najbardziej żywej, najbardziej chaotycznej części, muzułmańskiej dzielnicy. Nie masz wyboru. Oj, nie masz. Bo właśnie tam jadę. I don't speak Arabic. Z Miny wracam do chaosu. Wkraczam na targ, na ogromny bazar. Labirynt zadaszonych wąskich uliczek. Głośni sprzedawcy wołają z każdej strony. Tu przyprawy, świeże ryby, owoce ubrania, zegarki, dziwne zabawki, antyki, wiadra. Czasem coś, czego nawet nie potrafię nazwać. Głowy, mózgi, oczy, wszystko co może zjeść. Znajdziesz na tym targu. Pomimo trudnej sytuacji w kraju, napięć z sąsiadami i wojnami, codziennej niepewności, kryzysami, miejsce tęskni życia. Mimo że jest to najbiedniejsza część Libanu. Czuję tą sprzeczność. Niepokój i energię. Strach i ekscytację. A jednocześnie niepowtarzalną radość bycia wśród ludzi, którzy mimo wszystko toczyli swoje życie. To jakby miasto w ogóle nie pozwalało się zatrzymać. Ciągle pędzi i krzyczy. Miesza zapachy i dźwięki w jedną intensywną falę życia. Ale tego dnia wszystko zakończyło się dla mnie i dla mojego poznanego kumpla bardzo dziwnie. Bardzo dziwnie. Nie nagrywałem tego, bo to było zbyt dziwne, a nawet zbyt niebezpieczne. Ale muszę ci powiedzieć, co się stało. W zasadzie tego samego wieczoru idziemy sobie znowu ulicą już po przeszukaniu i nagle ktoś zaprasza nas na herbatę. To jest dosyć normalne w tamtejszych miejscach, że zapraszają na kawę, herbatę, więc się dosiadamy. No i zaczyna się rozmowa, zaczynają sobie wypytywać, kim jesteśmy i tak dalej. Nie wzbudziło to jeszcze moich podejrzeń. Dosyć często tak bywa. Natomiast coraz głębiej, coraz szczegółowiej wgłębiali się w to, kim jestem i nagle podchodzi z tyłu kolejny ktoś, bo byliśmy w takiej grupce, siedzieliśmy tam wieczorem. No i gość patrzy się na mnie, no i zaczyna mnie podrywać, zaczyna udawać geja. Myślę, co się dzieje? Jakby co mam robić w najbardziej konserwatywnym mieście w całym Libanie? Gość mnie podrywa, pokazuje różne symbole, dosyć jednoznaczne, namawia do różnych rzeczy, mówi, że daj mi tutaj pieniądze.
Co w takiej sytuacji się robi? Co mam w takiej sytuacji zrobić? Robi sobie zdjęcia ze mną i w pewnym momencie to trwa naprawdę 40 minut. To staje się naprawdę niesmaczne i dziwne sytuacje. Zaczyna rozbierać swój pasek, ściąga spodnie do tyłu, obraca się, ja się stoję sobie na krześle, on obraca się i zaczyna twerkować tą gołą dupą w połowie do mnie. Ja mówię, co się dzieje, co ja mam w tej sytuacji robić? Ale zdradził się przy tym, ponieważ okazało się, że tutaj przy tym pasku miał broń. Patrzymy się, gość ma broń. Mówią inni, to okej, on jest policjantem i przyznają się, że oni też są policjantami, jeden jest detektywem. Co to jest w ogóle za sytuacja? Co to w ogóle ma być? Co to są za metody? Ja się was pytam. Od razu zniknęliśmy z tamtego miejsca, naprawdę już miałem dosyć tego wszystkiego. Najdziwniejsze historie jeszcze przede mną. Kolejna historia, już nawet nie wiem, która dosłownie. I to im dalej, tym dziwniejsze te historie się robią po prostu. A ukażę je w następnym odcinku. Dziękuję wam za wsparcie i zachęcam do dalszego wspierania. Takich historii to naprawdę dawno nie przeżyłem. Oj, bardzo dawno. Do zobaczenia w następnym odcinku.